Znowu byłem w kinie. Tym razem na najnowszym filmie jednego z moich ulubionych reżyserów, Xaviera Dolana. Tak jak większość młodych reżyserów, Dolan wyraźnie dużo pożycza od innych, wyrabiając własny styl. Oczywiście nie mam z tym problemu, ponieważ eksploruje intrygujące tematy i tworzy naprawdę wspaniałe filmy. Posiadam je wszystkie i niektóre oglądałem już kilkanaście razy. Zatem chyba wiadomo, że doceniam jego pracę. Więc dowiadując się, że mam szansę obejrzeć jego najnowszy film w kinie, czułem się cholernie podekscytowany. Zawsze jak mam możliwość obejrzeć niezależne lub zagraniczne, a szczególnie francuskie filmy, czuję się, prosto mówiąc, jak szczęściarz. Jak mieszkałem w Anglii, to miałem problem nawet ze znalezieniem filmu takiego jak Neon Demon w kinach. Musiałem z kolegą jechać 3 godziny do innego miasta, żeby załapać się na ostatni seans. Ale dobra, mniejsza z tym. Wracając do najnowszego filmu Dolana, zauważyłem, że recenzje nie były zbyt pozytywne. Ale olałem to kompletnie, zresztą tak jak zawsze. Przykładowo, z filmami takimi jak Ave Cezar lub Neon Demon, takie podejście się sprawdziło. Kieruję się po prostu imionami reżyserów i zwykle dostarczają tego, czego oczekiwałem. Lub czasami nawet więcej. W sumie nie mogłem zrozumieć ludzi, którzy krytykowali te filmy. Szczególnie jeśli zapoznaję się już z poprzednimi pracami tych reżyserów. Ale tym razem zrozumiałem, czemu ludzie mogli przyjąć ten film negatywnie. To tylko koniec świata. I także kariery Dolana. Nie no, bez przesady. Ludzie naprawdę przesadzają. Fakt, że jego najnowszy film nie jest tak dobry jak jego poprzednie. Do arcydzieła takiego jak Mama to nie ma sensu nawet porównywać. Więc zacznijmy od fabuły. Główną postacią jest Louis. Pisarz, który po 12 latach wraca do swojego rodzinnego domu, aby uświadczyć swoim bliskim, że umiera. Na dodatek jego rodzina jest w miarę dysfunkcyjna, co doprowadza do ciągłych sprzeczek i kłótni. Generalnie napięcie jest stworzone właśnie przez spokojność naszego głównego bohatera w porównaniu do reszty rodziny. Czekamy na ten moment, w którym w końcu oświadczy swoją śmierć. Nie wiemy, czy wybuchnie i zrobi to w agresywny sposób, czy nadejdzie taka cicha i depresyjna chwila, w której to wyzna. W międzyczasie obserwujemy po prostu tą toksyczną atmosferę, która się tworzy z wielu powodów. Czasami sensownych, a czasami nie. Aby dodać jeszcze więcej naprężenia, Dolan używa dość konwencjonalnej taktyki pod względem kinematografii. Pełno zbliżeń i szybkie cięcia, aby zaprezentować tą całą agresję w równie agresywny sposób. Więc jak dotrzemy do tych segmentów, w których Dolan się naprawdę wyrobił, tych pięknych, muzycznych montaży, w pewnym sensie czujemy taką ulgę. W tym aspekcie Dolan wyrobił swój styl wspaniale, często używając piosenek, które były popularne nawet 2 dekady temu w świeży i niekonwencjonalny sposób. Tym razem użył piosenki w celu nostalgicznym i na mnie zadziałało to perfekcyjnie, ponieważ Dragon's Steady in Tate to dla mnie niesamowicie nostalgiczna piosenka, akompaniowana przez pięknie skomponowane ujęcia oraz mądre wykorzystanie ostrości. Iskra Dolana działa wtedy najlepiej. Ale czy ta dynamika postaci i dramatów rodzinnych również działa tu tak efektywnie jak w jego poprzednich filmach? Cóż, nie za bardzo. Oczywiście gra aktorska, tak jak w każdym jego filmie, jest wspaniała. Każda indywidualna rola działa świetnie, ale indywidualnie. Chemia między wszystkimi postaciami po prostu nie ma takiej naturalnej iskry, jak inne aspekty tego filmu. Nie chodzi nawet o wiarygodność niektórych rozmów lub kłótni. Momentami mogą wydawać się bezsensowne lub przesadne. Ale czasami tak po prostu jest, szczególnie w takiej niezręcznej atmosferze rodzinnej. W sumie trudno mi zaznaczyć, w czym dokładnie leży problem. Ale wydaje mi się, że to niestety wina Dolana w sensie reżyserowania. Niektóre interakcje oddają uczucie, jakby aktorzy czekali na jakieś sygnały do reakcji. Coś, co powinno wyglądać i czuć się naturalnie, czuje się niestety systematycznie. W filmie takim jak ten, to jest dość poważna wada. Dodatkowo w tle leci taka banalna muzyka, która po prostu jest nie na miejscu. Jakby wzięta z jakiegoś filmu Nicolasa Sparksa. Razem z takim sporadycznym nastrojem i tymi nagłymi przejściami do tych zbliżeń, takie rozpraszające edytowanie nie ukrywa wad. Jedynie się do nich dokłada. Ale mimo tych dość poważnych i czasami rozpraszających wad, film przez cały czas trzyma mnie w napięciu. Nawet wtedy, gdy nie mogłem kompletnie zrozumieć pewnej postaci, to i tak angażowałem się w ich emocje i uczucia. Pomimo schodzenia momentami w terytoria taniego melodramatu, aspekty, w które wyraźnie było włożone dużo roboty, opłaciły się. Szczególnie finał filmu. Był w miarę niespodziewany, ale był wykonany genialnie. Pod każdym względem. No i oczywiście te muzyczne montaże. Spójrzcie po prostu na to ujęcie. Aż tak piękne dobranie audiowizualne tworzy sceny, w których naprawdę łatwo się zakochać. Jedyny negatyw to, że mijają za szybko. W sumie tak jak cały film.
Czy ten krótki czas trwania również miał być takim chaotycznym dodatkiem przekazu? No nie wiem. Te montaże i zakończenia w jego poprzednich filmach w całości czuły się bardziej wartościowe. A tutaj, szczególnie zakończenie, wydaje się niespodziewane, ponieważ tak naprawdę nie jest kompletnie zasłużony. Szkoda też, że nie bawi się proporcjami kadru, ponieważ myślałem, że to zaczęła być jedna z jego stylistycznych cech, która go wyróżniała. Ale jednak dobrze, że eksperymentował z innymi aspektami pod względem kinematografii. Najwyraźniej mam dylemat z tym filmem. To tylko Koniec świata dostarcza momenty warte pochwały i nawet analizy, ale nie mogę po prostu zignorować tych rażących wad, które naprawdę nie powinny się pojawiać w tak poważnym projekcie. No cóż, nie można zawsze mieć wszystkiego, ale najnowszy film Dolana jednak dostarcza wystarczająco, aby pozostać mi na myśli długo po obejrzeniu. Więc mogę bezpiecznie powiedzieć, że to wartościowy film i zdecydowanie godny dodatek do imponującej filmografii tego reżysera. W porównaniu do jego poprzednich filmów, to tylko Koniec świata postawiłbym tutaj, albo może tutaj. Na pewno nie jest tego najgorszy film, ale najlepszy też nie jest. Więc to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, czy tam słuchanie i do zobaczenia w następnym materiale.